Dzień dobry. Dzisiaj to będzie nasze stanowisko pracy. W moich rękach walizka pełna niespodzianek z firmy Luna. Już myślę, że poznajecie te zielone, charakterystyczne kolory. A zawartością opakowania będą otwornice bimetalowe. Myślę, że jeszcze chyba żadnych otwornic tego typu nie pokazywałem tutaj u nas w warsztacie, więc tym bardziej zobaczycie, jak tym się pracuje i w jakich materiałach, ponieważ to myślę, że jest chyba taka największa zaleta właśnie tych otwornic bimetalowych, że nimi pracujemy w innych materiałach niż pozostałymi otwornicami. Tym doskonale będziemy pracować w stali, w aluminium, w metalach nieżelaznych, w twardych tworzywach. Jeśli chodzi o drewno, to tak, ale bardziej drewno miękkie. Musimy tutaj pamiętać o tym, że te ząbki są dość małe i urobek, który będzie powstawał w czasie pracy, będzie nam zatykał te miejsca, więc do twardych gatunków raczej bym tego nie polecał. Mamy tutaj 2, 4, 6, 8, 10, 12 otwornic i 2 wiertła wraz z uchwytami. Teraz będziecie wszystko pięknie widzieli, więc zaczniemy sobie od zębów. Zęby wykonane ze stali szybko tnącej z dużą zawartością kobaltu. One są rozszrankowane na lewo i na prawo i jeszcze jest taki malutki łamacz wiórów. Korpus natomiast stal narzędziowa i głębokość maksymalna tutaj w środku, czyli maks jaki możemy tutaj wycinać, to jest 49 mm. Tutaj mamy takie otworki, które będą nam pomagać wydobywać urobek, który zostanie tutaj w środku i również te dwa zewnętrzne otwory służą do tego celu. 4 otwory blisko środka to są otwory montażowe, no i w środku gwint, do którego mocujemy nasz uchwyt. I teraz tak, z uchwytem, tych uchwytów jest kilka rodzajów. Tym posługujemy się w ten sposób, że odciągamy ten zacisk tutaj na końcu. Teraz sobie to nakręcamy na gwint, puszczamy ten zacisk i lekko odkręcając, on wpadnie w otwory tutaj w środku. I praktycznie to już możemy montować. Jeśli chodzi o zdejmowanie, odciągamy i możemy wykręcać. Wiertło, jak widzicie, jest tutaj również zamocowane, więc jest ono również wymienne. I to jest jeden uchwyt, czy jeden uchwyt z tym wiertłem prowadzącym, ale przy mniejszych średnicach i tutaj przy tym zestawie od średnicy 25 mm mamy jeszcze wiertło prowadzące z tym uchwytem, bez tych bolcy zewnętrznych. Tutaj to tylko nakręcamy, ale zauważcie, że też na korpusie koniec tego korpusu nie jest okrągły, tylko jest przystosowany do klucza płaskiego. Nie wiem, że to jest pewnie ośmiokąt. I jeśli będzie to mocno zaciśnięte, to możemy się wspomóc tutaj kluczem, żeby to w razie czego zluzować. Ale również wiertło jest przykręcone, możemy to wymienić, czy przeostrzyć wiertło. Tak to wygląda. Więc w zależności od średnicy mamy 2 systemy mocowania. Zaczynamy pracować? Nie ma sprawy. To w takim razie pojedziemy grubo. Weźmiemy sobie tutaj największą średnicę. Przy tym zestawie największa średnica to 76 mm, ale ja mam tutaj ściągę i tylko spojrzę sobie, że największa średnica to jest 210 mm, więc całkiem spore. I teraz tak, oczywiście okulary na nos. Pamiętajcie, słuchajcie, to jest najtańszy element bezpieczeństwa, który powinien być w każdym warsztacie i zanim zaczniecie wiercić, te opiłki mogą fruwać. Pamiętajcie, okulary na nos i zostawimy sobie w takim razie tą otwornicę 76.
I drugą, dobra, mam założoną 25, nie ma sprawy. Na pierwszy rzut może sklejka. Jestem ciekaw, jak sobie tutaj poradzi. Przewiercimy troszeczkę z jednej strony, a później dokończymy to z drugiej strony. Mam nadzieję, że w ten sposób cięcie będzie bardzo czyste. Ok. I teraz kolejna rzecz, która wydaje mi się, że jest bardzo dobrą cechą właśnie otwornic bimetalowych, to jest no raz, że czystość otworu, jeśli zrobimy to na 2 razy. Ale mamy tutaj otwornicę 70 chyba 6 mm, tak? Chodzi o kalibrację tych otworów. 76 i zaraz zobaczymy sobie, ile udało nam się tutaj uzyskać. Będzie widać 76,5 mm, czyli pół milimetra jest więcej niż sama otwornica. Myślę, że całkiem nieźle, patrząc jak ja to wierciłem, nie? Jeśli zrobimy jakikolwiek ruch na środku, to wiadomo, że stracimy ten wymiar. Ale myślę, że naprawdę nieźle. I czystość, myślę, że również wzorowa. Jeszcze sobie zrobię na szybciutko otwór, może z jednej strony. A to będziecie widzieć z tej strony, a zobaczymy, jak to wyleci z drugiej. Ok, i zobaczcie, już troszeczkę obroty były wysokie, jak dla takiego małego wiertła, więc wycofałem, wyczyściłem te zęby i pojadę jeszcze raz. Widać, nie? No, czekajcie, bo świeci mocno. Na zębach jest sporo tego urobku, który zatyka ewidentnie zęby. No i teraz powinno być już. Jeszcze nie. Czy zrobimy na czyściutko? Dobra, zrobimy z tej strony. Haha! I to jest piękne. To jest piękne. Elegancja Francja, naprawdę. Dobra, jedziemy z czymś twardszym. Jedziemy z czymś twardszym. I tutaj na przykład może tworzywo, czyli kompozyt. Zobaczymy, jak sobie poradzi z kompozytem. Może być to mała średnica. Szybko, nie? No i teraz kwestia wyciągnięcia tego urobku. Przy tym małym wiertle musimy to odkręcić i widzicie, zobaczcie, już to się mi zaklinowało. Więc ja sobie użyję na przykład Francuza. Ok, poluźnione. Już mogę odkręcić. No i teraz musimy to wydobyć, więc tutaj możemy to zrobić od tyłu. Cyk, wypycham i wyciągnięte. Nakładamy z powrotem. Nakręcamy i możemy lecieć z pracą dalej. Może jeszcze tutaj tą większą średnicę zobaczymy, jak to pójdzie. Ale idzie jak po maśle, nie? jak w masło wchodzi. No i tutaj również, zobaczcie. Odciągamy to. Odkręcamy. Wtedy też zdejmujemy ten urobek z pilota, z tego wiertła prowadzącego i możemy wyciągać, czy wybijać to. Czasami będzie łatwo, czasami nie będzie łatwo. Idzie? Idzie. Dobra, zrobione. To może dla odmiany płyta wiórowa. Zobaczymy, co się uda tutaj zrobić
płytą wiórową. Zacznę z drugiej strony, a później z tamtej, żebyście widzieli. Ok. No i teraz lecimy. To jest chyba to. Czyściuteńko zrobione. Super. I naprawdę nawet te wyrwania nie są zbyt duże, więc dość czysta praca. Jedziemy dalej. A tutaj mam jeszcze coś innego. Tutaj mam, słuchajcie, płytkę włókno-cementową, czyli to, co jest stosowane na elewacjach domów lub na dachu. I powiedzmy, robimy jakiś przepust, nie wiem, kablowy, czy przepust pod jakąś instalację. Zobaczymy, jak pójdzie w tym. Ok. Trochę się to ugina. Jak widzicie, tutaj mam problem z utrzymaniem tego. I może spróbuję dokończyć z drugiej strony. Trochę mniejsze obroty. No, byłem blisko krawędzi, nie? I tutaj niestety mi to pękło, ale samo wiercenie myślę, że całkiem czyste. Gdyby nie pękło, to byłoby dobrze, nie? Jedziemy dalej. Dobrze. Jedziemy w takim razie dalej, a tym razem może podziałamy coś w aluminium. Może być aluminium. Tutaj jest jakieś użebrowanie w środku, więc jestem ciekaw, jak sobie tutaj to poradzi. Lecimy. I tutaj już mam dwie warstwy w środku, zauważcie, bo przeszedłem już przez dwie warstwy, ale może uda się też od razu przez trzecią. A, jest, bez problemu. Dobra, czyli mam trzy tutaj plasterki w środku tego wiertła. I znowu musimy sobie to poluzować. Tak, powyciągać to. I na sam koniec przygotowałem jeszcze coś przedziwnego, ale patrząc na jakieś metale wokół mnie, które mógłbym sobie powiercić, znalazłem jeszcze coś mega śmiesznego. A będzie to patelnia. A co? Tutaj jest kawał, dosyć grube to dno, więc zobaczymy, jak sobie poradzi. Może też tą małą średnicą i zobaczymy, co i jak. Dobra, przeszedłem. Zobaczmy, jakie to jest grube. No kurde, powiem wam, że z 5 mm to może mieć w tej grubości, więc będzie co robić.
Jest, kurde. Poszło. I co myślicie o takim sprzęcie? Myślę, że naprawdę robi robotę. Jedynym minusem dla mnie pracy z otwornicami bimetalowymi jest to, że za każdym razem trzeba się pobawić, żeby wyciągnąć ten urobek, bo on wchodzi pomiędzy wiertło a samą tą koronkę. No ale taka jest, że tak powiem, cena dokładnego wiercenia, czyli porównując na przykład do otwornic z zębami ze spieków, tam ten otwór zawsze jest bardziej wywalony, on jest rozkalibrowany. Tutaj pracujemy dość precyzyjnie, kosztem chwili zabawy, żeby ten urobek wyciągnąć. Ale idzie to naprawdę nieźle. Także słuchajcie, link tradycyjnie w opisie. Możecie zobaczyć, co tam jeszcze mają z otwornic, bo Luna tych otwornic ma dosyć sporo. Ja tutaj zdecydowałem się, że jednak pójdę w bimetal, bo czasami brakuje mi faktycznie możliwości wiercenia większymi średnicami w aluminium, czy w tworzywie, czy w stali, a tutaj właśnie te otwornice bimetalowe do tego nadają się doskonale. Tyle w temacie. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie, postaram się na wszystko odpowiedzieć. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!